Hej, witam Cię na moim kanale. Wybacz za brak profesjonalnego studia, ale akurat jestem w chilijskiej chacie i dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o tym, o moich początkach tutaj w Chile, jak poradziłem sobie bez języka na końcu świata, znając tylko jedną osobę. I zanim zacznę, to nazywam się Łukasz i no właśnie, mieszkam już tutaj w Chile ponad rok i tak sobie pomyślałem, że może będę mógł Ci troszeczkę dodać otuchy, bo może sam jesteś przed taką sytuacją, chcesz gdzieś wyjechać na wakacje albo zmienić miejsce zamieszkania. Czyli ja żyłem w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat i teraz jestem tutaj w Chile. No i mam jakby troszeczkę punkt odniesienia do tego, jak to wygląda na początkach. Wiadomo, to są moje przykłady i każdy jest inny, tak? Tylko po prostu zauważyłem pewien schemat, o którym chcę Ci powiedzieć. Tak więc moje początki w Chile były bardzo podobne do początku Wielkiej Brytanii, czyli mnóstwo stresu, mnóstwo zastanawiania się, czy ktoś mnie zrozumie i w ogóle, aczkolwiek w Wielkiej Brytanii to miałem łatwiej, ponieważ ten język angielski trochę znałem, a tutaj no nic, hola, adios, buenos dias, buenas noches i tyle. I tak naprawdę ja tutaj przyleciałem do Chile na 2 tygodnie na wakacje, więc człowiek się nie zastanawia podczas wakacji, nie zastanawia się o problemach, nie myśli o tym, tak? A tutaj, jak już sobie zdałem sprawę, że zostaję, rzucam się na głęboką wodę i chcę spróbować swoich sił, no to zdałem sobie sprawę, że kurde, ja nie znam języka, nie znam nic, tak? A tu trzeba żyć. No i o tyle, o ile jesteś w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, nie wiem skąd mnie słuchasz, no to mówisz w tym języku i nie zastanawia się rano, czy kurde, jak pojadę do sklepu, czy uda mi się kupić mięso na zupę. Albo czy jak pojadę do dentysty, to uda mi się wytłumaczyć, który ząb mnie boli, tak? Dobra, to może nie jest dobry przykład, bo może wskazać, ale pójść do lekarza i coś wytłumaczyć, tak? A wiele razy tak miałem. Tak więc moje początki były właśnie takie, gdzieś podjeżdżasz pod sklep, przetłumaczyłeś sobie coś w translatorze, no i wchodzisz, no i coś się musisz kogoś zapytać i zazwyczaj to się udawało, aczkolwiek często by było tak, że po prostu strach mnie paraliżował i nie potrafiłem podejść i coś powiedzieć, mimo że wykułem na pamięć jakieś tam zdanie. No i zazwyczaj tak to wyglądało właśnie, że gdzieś tam translator albo czego się nauczyłem, tak? Ale tutaj jest ciekawe, ponieważ tak jak możesz sobie użyć translatora z kimś rozmawiając, to tutaj w Chile w niektórych miejscach nie masz sygnału. I w moim przypadku było parę razy tak, że wykułem coś sobie właśnie na pamięć. Pamiętam, że poszedłem do lekarza i przed wizytą przetłumaczyłem sobie: mam ból płuc. Mam ból płuc. Tengo dolor en mi pulmones. I wykułem to na pamięć. Mówię, dobra, powiem i... No ale sobie, kurde, nie zdałem z tego sprawy, że jak tam już siedziałem i to powiedziałem, nagle doktor mnie zadał mnóstwo pytań, nic nie zrozumiałem. No to mówię, dobra, okej, mam telefon, przetłumaczę sobie, tak? Wchodzę, nie mam sygnału. I teraz lipa, nie? Powiedz coś, nagadaj się. I to jest właśnie to jest ten schemat, o którym chcę Ci powiedzieć, że zawsze się dogadywałem. Czy to w Wielkiej Brytanii, jak ktoś coś tam mówił, to nawet pokazując, znając cokolwiek, zawsze się dogadywałem jakoś. Nawet jak się zaciąłem na 30 sekund i nic nie mówiłem, to każdy czeka cierpliwie i wpadnie Ci jakieś słowo, nie wiem, maniana, czyli rano, no i już z kontekstu Cię wyłapią. I to nieważne, czy w Chile, czy w Wielkiej Brytanii. Zawsze to działa magicznie i się dogadasz. I nie było takiej sytuacji, że ktoś mnie oceniał, czy ktoś się śmiał ze mnie, tak? A jak ktoś się z siebie śmieje, no to tylko świadczy o tej osobie, nie o tobie. Bo tak naprawdę nie doświadczył tego ta osoba. Nie uczyła się innego języka i nie była przed taką sytuacją. Także nie masz co się martwić. No i po drugie, to jeszcze tutaj, jak rozmawiasz na przykład z Brazylijczykiem albo z Brazylijką, z kimś z innego kraju, to ci powie, że wiele z nich słyszałem,
że kurde, ja mieszkam już 10 lat i ja jeszcze nie potrafię zrozumieć tutaj Chilijczyków. Ponieważ właśnie język hiszpański, chilijski jest taki dość skomplikowany, ponieważ tutaj Chilijczycy dodają sobie wiele swoich słów. Tutaj jakbyś słyszał język angielski w Wielkiej Brytanii, tak? No to tam mówią bardzo szybko. Nie wszędzie, tak? Bo jeśli pojedziesz na północ Anglii, na północ Wielkiej Brytanii, to już tam zaczynają się kłopoty. To tutaj bardzo podobnie. I wiesz, uczyłem się języka z różnych aplikacji, czy to z YouTube'a, wkuwasz, wychodzisz na miasto, chcesz z kimś zagadać i sí, gracias, ciao. I takie były początki, ale przetrwałem. Nie było takiego momentu, że ja kurczę się zalałem wstydem albo ktoś mnie oceniał, czy cokolwiek innego. Ja bardziej się stresowałem. Sam w głowie, że coś sobie nie poradzę, a za każdym razem wychodziło. Tak samo jak ty, jak ktoś do ciebie podejdzie i zagada po polsku i słyszysz, że ktoś nie mówi po polsku dobrze, no to chcesz pomóc, tak? Nie śmiejesz się z tej osoby, bo nie zna dobrze gramatyki. I tak samo wygląda w drugą stronę. Jak ty coś mówisz, to większość chce ci pomóc. Teraz mój język hiszpański jest troszeczkę lepszy. Nie chcę być niesprawiedliwy i ci powiedzieć, że dalej nie rozumiem, bo już no właśnie. Chcę tylko powiedzieć, że ja nie jestem nauczycielem języka hiszpańskiego albo nauczycielem języka jakiegokolwiek innego języka, czy chcę ci sprzedać jakieś metody, ale w moim przypadku to zawsze wygrywało to, że ja się właśnie rzucałem na głęboką wodę, wchodziłem w takie miejsca, gdzie tylko mówią w języku, są ludzie, którzy mówią w swoim języku, tak? I nawet jak nie rozumiesz, to w ten sposób się najszybciej uczyłem. Bo tutaj mogłem wkuwać wszystko, kurczę, aplikacje, kupiłem sobie specjalnie aplikacje. Oglądałem tu godzinami, uczyłem się słówek i dalej nic. A dopiero jak wszedłem właśnie w takie grono ludzi, gdzie tylko mówią po angielsku czy po hiszpańsku, to tak się uczyłem najszybciej. Tak więc dalej, kontynuując, dalej mam tak, już po roku czasu, że gdzieś jestem wśród znajomych, ktoś coś do mnie mówi i dziewczyna musi mi pomagać, a to nie jest żaden powód do wstydu, tak? Naprawdę, jeszcze większy fan z tego jest, bo czasami jak ja coś powiem, to w gronie przyjaciół się sami z tego śmiejemy. I powiem ci, że jest okej, jest okej. No dobra. Kurde, no nie wiem, czy wszystko ci wyjaśniłem, czy wszystko objąłem, co miałem na myśli ci powiedzieć przed kliknięciem rekord. Ale mam nadzieję, że cię troszeczkę uspokoiłem. Powiedziałem ci, jak to wyglądało w moim przypadku. No i tyle. Życzę ci wszystkiego dobrego, samych sukcesów, pomyślności i do usłyszenia do następnego.